Kochani, nastały piękne czasy, w których w kwocie poniżej 1000 zł, bo Motorola 999 zł określa kwotą poniżej 1000 zł, możemy kupić naprawdę w porządku smartfon, legalnie, z gwarancją i jeśli potrzeba to na fakturę, a nie za dolary z Chin, bez gwarancji, z miesięcznym okresem oczekiwania na urządzenie. Co nie oznacza, że ta moto jest bez wad, ale o tym za chwilę. Proporcje ekranu to 19:9 i już chyba wszyscy zapomnieli, jak prawie 8 lat temu śmieli się z iPhone'a 5. Tutaj jest to Full HD z takim małym naddatkiem. No i ten nieszczęsny IPS, ja jako pierwszy fan OLEDa myślałem, że do IPS-a nie będę w stanie już nigdy wrócić. I oczywiście, że tutaj czernie nie są tak czarne i biele nie są tak jasne, jak mogłyby być, ale poza tym ten ekran jest ok. Wydaje mi się, że tutaj bardziej niż nasze oko cierpi taki fajny system powiadomień, który pozwala odpowiedzieć na ostatnie powiadomienia bez odblokowywania telefonu. Natomiast jako, że jest to IPS, to i tak cały ekran musi się podświetlić, więc myślę, że oszczędność energii jest tutaj znikoma. Plecki są plastikowe, ale wyglądają fajnie dzięki takiemu delikatnemu wzorkowi. Zdecydowanie polecam kolor niebieski, bo jest super, tylko strasznie się palcuje, ale strzelam, że czarny też. Ogólnie telefon prezentuje się w porządku i nie mam wrażenia, że jest to jakiś bardzo budżetowy model, no dopóki nie założymy na niego tego czegoś dołączonego w zestawie. Czytnik linii papilarnych znajduje się tutaj z tyłu na wysokości takiej akurat i poza sytuacją, gdzie telefon leży płasko na biurku i musimy go podnieść, żeby go odblokować, to uważam to za lepsze rozwiązanie niż słabej jakości czytnik pod ekranem, bo to działa po prostu lepiej i szybciej. Telefon jest prawie czysty poza aplikacją Motorola uświadamiającą użytkowników, co jeszcze mogą zrobić ze swoim urządzeniem, bo wychodziło im w testach, że ludzie nawet nie wiedzą. No i są dodane proste gesty, na przykład żeby uruchomić latarkę trzeba wykonać taki strzepujący ruch, a żeby uruchomić aparat, trzeba sprawdzić, czy wszystkie 8 kostek w nadgarstku dalej siedzi na swoim miejscu. Jednym z największych atutów G8 Power według Motorola jest bateria o pojemności 5000 mAh, która ma wytrzymać 3 dni używania, nie czuwania, tylko używania. I oczywiście takiego wyniku nie udało mi się uzyskać. Natomiast jeśli chodzi o screen on time, jest to ponad 8 godzin, co uważam za bardzo fajny wynik. W tym trochę nawigacji, trochę grania, trochę puszczania muzyki przez Bluetooth. W zestawie też jest 18W ładowarka, co w sumie już jest standardem, no poza takim modelem konkurencji z 2 jedynkami w nazwie. Jeśli chodzi o specyfikację na papierze, to mamy tutaj Snapa 665, 4 GB RAMu i 64 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Jak dla mnie ta specyfikacja jest totalnie w porządku, szczególnie w tych pieniądzach. I ja mam takie podejście, że tak jak chciałbym mieć zawsze możliwie najlepszy aparat w telefonie i żeby telefon możliwie długo trzymał na baterii, tak na najlepszym procesorze mi nie zależy, bo po prostu nie czuję tej różnicy. Sprawdziłem w Call of Duty Mobile, PlayerUnknown's Battlegrounds, Asphalcie 8 i Rush Elite 3. I oczywiście, że nie będą to detale i klatkarz taki jak we flagowcach, natomiast tak, żeby po prostu pograć raz na jakiś czas, czy dać dziecku pograć, to nie ma żadnego problemu. G8 Power posiada łącznie aż 5 kamer, zacznijmy od tej z przodu, jest to wycięcie w ekranie w lewym górnym rogu. Jak dla mnie jest to rozwiązanie ok, przyzwyczaiłem się do tego bardzo szybko. Jedyny problem jaki z tym mam jest taki, że po odpaleniu dowolnej aplikacji ta kamerka jest włączana w pasek powiadomień, przez co on jest deczko wyższy, przez to tracimy deczko o powierzchni roboczej w aplikacji. A nie, jeszcze jedna rzecz. Rząd ikonek razem z zegarem jest wyśrodkowany w pionie do tej kamerki przedniej, natomiast jest bardzo mocno dociągnięty do prawej krawędzi, tak że nie zostaje prawie marginesu. I jakby tak godeczko odsunąć, to wydaje mi się, że byłoby lepiej. Główny aparat 16 megapikseli jest ok, ale nie zachwyca. Tutaj macie kilka zdjęć przed i po obróbce. Jeszcze w dobrych warunkach oświetleniowych nie ma na co narzekać, natomiast problem zaczyna się, gdy robi się ciemniej. Od razu widać to po jakości zdjęć i po szybkości ostrzenia, mimo rzekomej tutaj obecności fazowej detekcji. Brakuje też niestety optycznej stabilizacji obrazu we wszystkich aparatach, to znaczy nie ma w żadnym, za co oczywiście duży minus. Ale za to jest kolor selektywny, jeśli ktoś miałby ochotę na taki efekt. Jak zawsze podaję wątpliwość zasadność montowania dodatkowych aparatów w telefonie, takich jak przybliżenie dwukrotne czy obiektyw makro tutaj. I to nie dlatego, że ludzie nie chcą robić zbliżeń czy zdjęć makro. Problem w tym, że te dodatkowe sensory są zazwyczaj słabszej jakości, co potem widać po kompresji, odszumieniu i wyostrzaniu. I w prosty sposób porównałem, co można uzyskać z głównego aparatu, po prostu go docinając. Wnioski możecie z tego wyciągnąć sami. Jak dla mnie niestety marketing i pogoń, tak jak kiedyś za ilością megapikseli w aparatach, tak teraz za ilością aparatów. Dodatkowo aparat makro ma szalone 2 megapiksele i matrycę o wielkości 1,5 cala, więc szału tutaj zdecydowanie nie ma. Trzema z tych aparatów poza makro można robić rawy, które się potem przyjemnie wyciągają, za co plus, bo nie zawsze tak jest. I tak w tym wszystkim najbardziej boli mnie brak trybu nocnego, bo nie ma optycznej stabilizacji, to nie ma trybu nocnego. Są telefony bez optycznej stabilizacji, które w trybie nocnym sobie radzą bardzo fajnie, więc jak dla mnie to nie jest argument. I przechodzimy do drugiego największego braku w tym telefonie, czyli NFC. I oczywiście, że bez NFC można żyć i bez portfela i tak nie wychodzę z domu, natomiast przyzwyczaiłem się do płacenia telefonem i ten też odruchowo zdarzało mi się przykładać do terminala. Jest za to złącze mini jack, trochę ku mojemu zdziwieniu.
bo występuje coraz rzadziej. I choć sam przerzucam się na rozwiązania bezprzewodowe powoli, to lepiej mieć niż nie mieć. Są też głośniki stereo, ale zauważyłem, że one się najbardziej przydają, gdy oglądamy coś bez słuchawek w trybie takim panoramicznym. Ja rzadko tak robię, więc dla mnie to nie jest aż taka duża różnica. Czy warto kupować za tysiaka? Jak dla mnie można brać bez obawień. Z mojej strony to tyle. Dzięki.